Dzień dobry, dzień dobry. Jest jakieś 10 po 8. Jestem tak nie najgorzej wyspany. Opuszczam moje bardzo fajne miejsce biwakowe, zachowując oczywiście zero śladu po sobie. Przynajmniej się staram. Jak tu jest ślicznie. O! Jest szlak. Jest chwila po 8, więc dzisiaj fajnie, bo będzie sporo czasu, żeby sobie spokojnie dreptać dalej. Gdzie dzisiaj dojdę? Nie wiem. Zobaczymy. Kompletnie przegapiłem wczoraj, a dokładnie rzecz biorąc przedwczoraj wieczorem. Mój biwak był akurat na 100 kilometrze. Mam już 125 za sobą, przecinek 1. I mówię tutaj o dokładnym sprawdzeniu z mapy po szlaku, czyli nie ile krokomierz mi pokazał albo coś tam, tylko dokładnie tyle, ile. To może być podchwytliwie bez kijków. Dokładnie tyle, ile przeszedłem. Dobra, muszę to jakoś wykombinować, żeby... Dobra, to ja skończę, nie? Fajny strumień, nie było go na mapie. Zostawiłem sobie tak około litr wody do takiej górskiej rzeczki, strumienia, a tu proszę taka niespodzianka, więc od razu sobie przefiltrowałem litr. Tak w razie czego, przepyszna woda. Nie wiem co jest w górze strumienia, więc wolę filtrować. I ten kontrast do poprzednich dni, bo jest tak przyjemnie chłodno, nie wiem, jest jakieś 25 stopni pewnie. No jest super, super, idę dalej. Daleko nie zaszedłem. No i jest mały klops. Na mapie była zaznaczona taka, jest rzeka El Rimal. Tak konkretnie, nie? Bo na mojej mapie rzeki są raczej strumienie zaznaczone w zróżnicowany sposób, albo linią przerywaną, to znaczy, że są okresowe, albo cienką linią, to znaczy, że w sumie mogą się sączyć cały rok, ale nie można na to liczyć, i taką grubą linią, nie? To znaczy, że to jest taki, to jest to, nie? No i do tej pory to się sprawdzało, więc dobrze, że nabrałem tą wodę w tamtym strumieniu, bo Erlimal suche jak pieprz. Mam 8 km, niecały litr wody, ale dam radę. Będzie w miarę w cieniu, tylko 100 metrów pod górę, 600 w dół, więc powinno być ok. Do zobaczenia w Albanii. O proszę, a tutaj sprawdzałem, czy widać właśnie rzekę El Rimal, która jednak ma się całkiem nieźle, w przeciwieństwie do jej górnego biegu, który przed chwilą miałem. Te
czarne kropeczki na stropie to nie toperze. A to jest kolejna perełka architektoniczna na szlaku. Tak sobie stoi pośrodku niczego. XI wiek. Wspaniałe. Widzicie to? Ale czad. Sobie idę i coś zaczyna dzwonić, nie? Znam skądś ten dźwięk. To jest pytanie, tu w lewo? No chyba nie. Myślę, wyciągnę aparat. Nagram. Trzeba biegnie z górki. No. To bez żadnego pasterza, tak po prostu sobie zbiegały urocze producentki mojego ulubionego nabiału. Bardzo miło z ich strony, że tak sobie joggingują w lesie. Ja powinienem być już dosłownie moment od Albanii, czyli Albania, albo jakkolwiek się wymawia po katalońsku. Nie wiem, nawet nie będę próbował, nie? Bardzo przyjemnie cały dzień, więc nie było problemu z tą wodą, nie? Został mi jeszcze taki łyczek, oszczędzałem. Git majonez. No. Idę na kemping w sumie, tuż za Albanią, tam ma być jakiś sklepik, więc może jakiś lunchik. Dopiero 12. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Może uda mi się skołować gdzieś jakąś oliwę z oliwek, bo moje 330 ml niestety dzisiaj do śniadania. Już końcóweczka. A jak tu zjeść bagieteczkę bez oliwy? Bez sensu w ogóle wtedy jeść w bagietki, nie? Kompletnie. No. Jak nie będzie oliwy, to nie będzie bagietki, no to naprawdę... Auć, ale to było kłujące. O, znowu krew. Dam radę. Przeżyję. No. Dobra. Do zobaczenia później. Cześć. Jest i Albania. Odejście z Albanii do schroniska Basegoda. W sensie to jest chatka, nie? Taka pusta, aczkolwiek płatna. Będzie zamknięta. Na blogach jest jakaś historia, że trzeba wysłać maila. Nie wiem, o co chodzi. Zacznę. No. Jest podejście konkret. Ale beton. Więc idzie się trochę nuda, nie? Mam nadzieję, że ta knajpa, co jest na mapie, ponoć jest jakaś knajpa tuż przy tej chatce, że ona będzie otwarta i że mają tam jakieś pyszności, czytaj wodę, bo załadowałem się prawie na maksa 4 litry, bo w tej chatce można liczyć tylko ewentualnie na karanowę ze zbiornika, więc nie można liczyć na wodę. No zobaczę. Nie ma co nagrywać, no. O. Tak jest cały czas. Beton, drzewa, krzaki, dzięcioły, inne pisklęta.
Do zobaczenia później. Jestem pod chatką. No jest w tak epickim miejscu. Chciałem iść dalej, ale jest dosyć wcześnie, ale chyba to zostanę, bo jest po prostu obłędnie śliczny. Zaraz wam pokażę. W międzyczasie minąłem Niemki, czyli Sinę i Anę. No więc one też zaraz pewnie tu będą. Schronisko jest zamknięte. Zrobiło się płatne. Ale mi chyba nie zależy w ogóle, żeby być w środku. Bo na zewnątrz jest piękny taras i jest po prostu przyjemniej. Zobaczcie sami. To był kolejny świetny dzień na szlaku. Po drodze do Albanii minąłem sporo prześlicznych motyli, których nigdy wcześniej nie widziałem. Naliczyłem co najmniej 8 różnych gatunków, które występowały w sporych grupach, to tu, to tam. Oczywiście minąłem też urocze kuski, jednak aż do Albanii żadnej osoby. Właśnie dopiero na rynku, w tym małym, uroczym miasteczku, spotkałem znowu Sinę i Anę, które właśnie kończyły lunch. Pogadaliśmy sobie trochę, dziewczyny ruszyły dalej, a ja zdecydowałem się na małą przerwę. Usiadłem sobie w cieniu rozłożystego platana, a w znajdującej się obok restauracji La Rectoria kupiłem przepyszną oliwę z oliwek. Korzystając z cienia i zasięgu, sprawdziłem prognozę na nadchodzące dni i po około godzinie ruszyłem dalej. Szlak prowadził cały czas asfaltową drogą. Po drodze zaszedłem na kemping do sklepiku, w którym ostatecznie nic nie kupiłem. Był zaopatrzony tylko w mocno przetworzone produkty, więc nic, co by mi się przydało. Tuż za kempingiem szlak prowadził wzdłuż rzeki Lamuga, spływającej wartko kaskadami przepięknej turkusowej wody. Wspaniałe miejsce na kąpiel, nie powiem, korciło mnie, ale wszędzie było sporo amatorów kąpieli, więc sobie odpuściłem. Przy schronisku byłem w miarę wcześnie, jednak tylko chwilę samemu. To był pierwszy taki wieczór na szlaku. Zebrało się nas aż 6 osób. Anna, Sinę, Mary, Desmond, Donnell i ja. Siedzieliśmy na tarasie z przepięknym widokiem. Była pyszna herbatka, orzechy i różne historie. Bardzo lubię takie chwile, kiedy grupa kompletnie sobie obcych osób zachowuje się na chwilę, jakby znali się od lat. To był bardzo miły wieczór. Jest już po zachodzie słońca. Wszyscy poszli już spać, a ja nie mogłem sobie odpuścić tego widoku, więc zostałem na tarasie. Dobranoc.